Każda generacja ma swoje growe kamienie milowe. Nie chodzi o oprawę czy mechaniki, ale o coś, co ze sobą niosą. Nową modę, technologię, nowy hardware. PlayStation 3 nie było wyjątkiem. Miało kilka gier, które przecierały szlaki, choć nie zawsze to się udawało, ale były to tytuły ważne i dla PlayStation, i dla Sony, które mogły przynieść profity, jak i zmienić branżę gier na zawsze. Oto 10 najważniejszych tytułów dla PlayStation 3 i jeszcze raz podkreślam, najważniejszych, a niekoniecznie najlepszych. MotorStorm. Jest taka niepisana zasada, że na premierę większości konsol powinny być wyścigi, bijatyka i gra sportowa, aby zadowolić jak największą liczbę graczy. PlayStation 3 startowało z rocznym opóźnieniem w stosunku do Xboxa 360. Microsoft zdążył już opchnąć prawie 7 milionów konsol i nie zanosiło się na to, że popularność Xboxa zacznie spadać. Jeśli chodziło o wyścigi, start Xboxa był mocny. Obok Need for Speed Most Wanted pojawiła się trzecia odsłona pamiętającego jeszcze czasy Dreamcasta Project Gotham Racing oraz oczywiście Ridge Racer. Fani ścigałek nie mogli narzekać, a przecież czekały jeszcze odsłony Forcy. Sony miało na starcie co prawda Need for Speed Carbon, ale pamiętajmy, że gra była też dostępna na Xbox 360, no i był jeszcze Ridge Racer 7. Ale brakowało czegoś nowego, jakiegoś tytułu, który sprawi, że gracze zaczną kupować konsole tylko dla tej gry. Tym tytułem miał być MotorStorm. Wyścigi w błocie były strzałem w dziesiątkę. Mocno arcade'owa ścigałka z niezłym pomysłem dopalacza, który mógł doprowadzić do wybuchu maszyny, dużo pojazdów do wyboru z kilku kategorii, od motoru do ciężarówki, a do tego dochodziły fajnie pomyślane trasy i pewne założenia, jakich trzeba było przestrzegać. Motor crossowy kiepsko pojedzie po błocie, ale na przykład ciężarówka poradzi sobie tam wyśmienicie. Motor jest zwinny i szybki, ale byle stuknięcie w niego czymkolwiek i kierowca leciał w krzaczory albo w skałę. MotorStorm okazał się ciekawą produkcją, niby arcade'owa, ale z takim trochę zacięciem strategicznym. Nawet na ostatnich metrach można było zyskać lub stracić w zależności od rozwagi w używaniu nitro. Stety lub niestety, jeśli biłeś się z myślami, którą konsolę wybrać, Xbox 360 miał wiele lepszą, już bardziej rozbudowaną bibliotekę. Line-up startowy PlayStation 3 był dość kiepski i faktycznie jedyną wyróżniającą się grą był właśnie MotorStorm, który miał zachęcić graczy do sięgnięcia po konsolę Sony. Uncharted 2. Pierwsza część Uncharted od Naughty Dog nie była hitem, na jaki liczyło studio i Sony. Gra była absolutnie wspaniała, ale była to nowa marka, gracze jej nie znali, więc nic dziwnego, że uplasowała się na 31. miejscu najlepiej sprzedających się gier na PlayStation 3. Nie było to złe miejsce, ale jak spojrzymy na tę grę dziś, no kurde, to jednak był Uncharted. Nie pomogło to, że gra pojawiła się niecały rok po premierze konsoli. Jednak Naughty Dog nie chciało się poddawać. Sony wiedziało, że ma potencjalny hit, ale wymagało to sporych nakładów marketingowych, aby utrwalić markę w głowach graczy. W myśl zasady więcej, mocniej, lepiej, Uncharted 2, choć oparty na tych samych założeniach, miał powalać oprawą. Trailer z 2009 roku zrywał beret z czachy. Gra stawiała przede wszystkim na filmową akcję ze świetnymi skryptami napędzającymi historię. Trochę ponad dwuminutowy film był tak napakowany akcją, że niewielu wierzyło, że to, co jest pokazane, jest generowane przez konsolę. A jednak Naughty Dog dzięki autorskiemu silnikowi Naughty System 2.0 potrafił wykrzesać z PlayStation 3 więcej niż inni deweloperzy. Dla porównania, pierwsza część Uncharted wykorzystywała tylko 30% mocy konsoli, a już wyglądała zjawiskowo. Co będzie, jeśli wykorzystamy prawie 100%? Uncharted 2 zamiatał oprawą wszystko, co było dostępne w tamtym czasie. Do tego dochodziła ciekawa, pędząca na łeb na szyję historia, przyjemne strzelanie i multiplayer, który był wtedy dodawany w zasadzie do wszystkich gier, niezależnie czy gra w multi się sprawdzała czy nie. Uncharted 2 okazał się strzałem w dziesiątkę. Gracze oszaleli, ale też Naughty Dog stało się trochę zakładnikiem własnego sukcesu. Trzecia odsłona już nie była tak zjawiskowa, brakowało jej tego szaleństwa i epickości części drugiej, choć gracze inwestowali w nią w ciemno i trójka sprzedała się jeszcze lepiej niż część druga. Marka Uncharted stała się znakiem rozpoznawczym PlayStation 3, tak jak kiedyś Crash Bandicoot PlayStation 1 i Jak and Dexter PlayStation 2. Jednak przy części trzeciej czuć było zmęczenie materiału. Potrzeba było czegoś nowego, coś co przygotuje graczy na kolejną generację, a Naughty Dog miało na to plan. The Last of Us.
2011 rok był zmierzchem konsol 7 generacji. Sprzedaż spadała, a Xbox 360 i PlayStation 3 szły niemal łeb w łeb. Zasłużone studio Naughty Dog po fantastycznej trylogii Uncharted zapowiedziało coś nowego. Zupełnie nowa historia i zupełnie nowa gra, która miała trochę odświeżyć samo Naughty Dog, zapewne zmęczone trzaskaniem kolejnych gier o Nathanie. Last of Us zapowiadało się jako coś zjawiskowego. Choć do końca generacji były jeszcze 3 lata, Sony wiedziało co robi. Zakończyć generację z przytupem, ale i dać nadchodzącej generacji kolejną rozpoznawalną markę. Gra pokazała się jako w zasadzie ostatnia wielka gra na PlayStation 3 w momencie, kiedy gracze już zerkali na PlayStation 4. Jednak i ci nie byli pozostawieni na lodzie, bo gra szybko została przekonwertowana na PlayStation 4 z lepszą i płynniejszą grafiką. The Last of Us była też swojego rodzaju testem Naughty Dog, czy potrafią wykrzesać coś, co chociaż dorówna popularnością Uncharted. Okazało się, że tak. Sprytne zagranie Sony, aby grę wypuścić w dość niedługim okresie czasu na obie konsole, opłaciło się z nawiązką. Gra znalazła się w pierwszej dziesiątce najlepiej sprzedających się gier na PlayStation 3, jednak wciąż za Uncharted 3. A dla nowej generacji PlayStation 4 wersja remastered wskoczyła na 8. miejsce, co było wyczynem, zwłaszcza że gra pojawiła się na początku nowej generacji. The Last of Us ugruntowało pozycję Naughty Dog, pokazali, że potrafią, że mają jeszcze w sobie dużo pokładów kreatywności i przede wszystkim potrafią okiełznać procesor Cell w PlayStation 3 i stworzyć grę, która pod kątem oprawy deklasowała niemal wszystko na tej platformie. Killzone 2. Jeśli oglądałeś w 2005 roku zapowiedź konsoli PlayStation 3, to zapewne w pamięci utkwił Ci trailer Killzone 2, który wyglądał fantastycznie. Jednakże podniosły się głosy sprzeciwu, że taka jakość grafiki na tamten czas była nierealna do uzyskania w czasie rzeczywistym i bardzo szybko zaczęło rozprzestrzeniać się podejrzenie, że cały ten trailer to render CG, a nie faktyczna gra. Podejrzenia okazały się słuszne. Kolejne osoby z Sony próbowały tłumaczyć się z niewygodnego filmu, stanęło na tym, że faktycznie był to render, ale pokazujący, co studio chce uzyskać w nadchodzącym Killzone 2. I tutaj rodził się problem. PlayStation 3 brakowało dobrej, ekskluzywnej strzelanki. Był co prawda Resistance, ale część pierwsza była trochę taka nijaka i bez charakteru. Nie było co porównywać z Gears of War, z którym Xbox 360 wstrzelił się idealnie. Część druga Resistance była lepsza, ale podzieliła graczy. Jedni chcieli tego co wcześniej, innym podobała się większa skala wojny z Chimerą. Multiplayer niestety był tam kiepsko zaprojektowany i tylko największe świry grały w tryb wieloosobowy. Tymczasem Microsoft wyskoczył z zapowiedzią Gears of War 2 i w zasadzie na poletku strzelanek nie było co zbierać. Mega dobry singiel i fantastyczny multiplayer ze świetnym trybem hordy pokazywały, która konsola w strzelankach rządzi. Pewne nadzieje pokładano jeszcze w ekskluzywnym Haze, ale ten okazał się gniotem i PlayStation 3 pozostało bez dobrego shootera. Nic dziwnego, że presja na Guerrilla Games była ogromna. Wydaje mi się, że gra mogła pokazać się wcześniej, ale wobec słów Sony deweloperzy musieli przełożyć premierę, aby faktycznie sprostać niebotycznie wysokim oczekiwaniom, a stawka była duża. Wreszcie w 2009 roku Killzone 2 wyszedł na światło dzienne. Faktycznie zaskakiwał oprawą czy animacją, ale czy spełniał nadzieję? Cóż, dla mnie nie bardzo. Gra była ciemna, mroczna, coś z czego druga część Gearsów w przyszłości zrezygnuje. Owszem, oprawa robiła wrażenie, ale czy dorównywała trailerowi z 2005 roku? Zdania były podzielone. Poza tym grze brakowało jakiejś głębi, od prosty shooter na znanych wszystkim zasadach. Bronił się tutaj jednakże multiplayer, który wypadał świetnie, ale do multi z Gears of War 2, który pokazał się kilka miesięcy później, brakowało kilka długości. Niemniej, niezależnie od tego, co ja sądzę o Killzone 2, ten okazał się dobrym shooterem, na jaki PlayStation 3 zasługiwało. Jednak w mojej opinii nie udało się zdeklasować Xboxa 360, który za sprawą w zasadzie tylko jednej marki rządził na poletku shooterów niepodzielnie. Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots. To, że Metal Gear Solid pojawi się na PlayStation 3 wiadomo było od 2005 roku, kiedy Kojima już w Snake Eaterze zapowiedział kolejną część, choć tamten trailer nie mówił w zasadzie zupełnie nic. MGS4 była to ważna marka dla Sony.
Snake Eater był jedną z najlepszych gier na PlayStation 2 i gracze chcieli tego więcej. Nic dziwnego, że Kojima w pocie czoła pracował nad zamknięciem historii Solid Snake'a z jednakże dość ryzykownymi założeniami. Jednym z nich był Old Snake, który z dziarskiego komandosa został dziadem, którego mu strzyka w kościach. Nie każdemu to się musiało podobać, ale Kojima to jednak Kojima. Jego pomysły, czasami niezależnie jak szalone, mogą się sprawdzić. MGS4 był też grą, która zawierała absurdalne ilości cutscenek, przy których spędzaliśmy 9,5 godziny. Było to jednak konieczne, aby pozamykać wszystkie wątki i doprowadzić wszystko do końca. Na Metal Gear Solid 4 ja, jak i wielu graczy, czekało z niecierpliwością. Była to gra, dla której byłbym zdecydowany kupić konsolę. Wiedziało to też Sony, wypuszczając specjalną wersję konsoli w bundlu z Metalem. Gra wyciskała maksymalne oceny niemal ze wszystkich możliwych recenzji. Było to ukoronowaniem pracy Kojimy i ten spisał się na medal. Do tego dochodziła fenomenalna oprawa z cutscenkami, których reżyserii nie powstydziłby się wysokobudżetowy film. Słowem, hit. Sony mądrze zarezerwowało MGS4 jako ekskluzyw dla PlayStation 3, przez co jeśli chciałeś poznać zakończenie historii, musiałeś kupić konsolę od Sony i kurde, warto było. God of War 3. Dwie części God of War na PlayStation 2 były bez wątpienia jedną z najlepszych rzeczy, jakie wyszły na tę konsolę. Studio Santa Monica zdawało się śmiać z ograniczeń konsoli, wypuszczając gry, które zdawały się niemożliwe do odpalenia na tym sprzęcie. Do tego dochodziła świetna historia Kratosa, który sumiennie zabija kolejnych greckich bogów w epickich pojedynkach. Druga część kończyła się niemałym cliffhangerem i choć później wyszły dwie kolejne odsłony na PSP, to skupiały się na wydarzeniach wcześniejszych, a bitwa o Olimp wciąż pozostawała nierozstrzygnięta. Nic dziwnego, że na trzecią część God of War wielu czekało, a patrząc na dwie poprzednie części, gracze spodziewali się skali pojedynków, jakich na konsoli jeszcze nie było. Oczekiwania były spore, bo i sam deweloper zawiesił poprzeczkę wręcz niemożliwą do pokonania przez innych. Trzecia część miała być ponownie grą, dla której gracze kupią konsolę, aby poznać zakończenie historii Kratosa. Heavy Rain. Quantic Dreams nie wypuszczało zbyt dużo tytułów, jednakże wraz z wydaniem Fahrenheita studio obrało drogę, którą chciało kroczyć, tworząc interaktywne filmy, jednakże w oparciu o grafikę 3D. Co ciekawe, gra miała też się pojawić na Xboxa 360, ale Microsoft zrezygnował z tytułu. Sony przejęło pałeczkę, promując grę Davida Cage'a jako coś nowego. Pierwsze demo, nazwane The Casting, robiło wrażenie i pokazywało, że Quantic Dream ma technologię, która pozwala przenieść niemal filmową jakość na ekrany telewizorów. Było na co czekać. Choć filmy interaktywne dawno już przebrzmiały, Heavy Rain, choć hołdował temu gatunkowi, był zapowiedzią czegoś nowego, wirtualnych aktorów, jakich jeszcze w grach nie widziano. Spora kampania marketingowa, która mocno promowała Heavy Rain jako ekskluzyw dla PlayStation 3, przyniosła skutek. Gra sprzedawała się nieźle, ale też i bardziej utrwaliła studio Quantic Dreams w głowach graczy. Nic dziwnego, że kolejna gra, Beyond Dwie Dusze, choć gorsza od Heavy Rain, wtedy była wyczekiwana jako kolejny śmiały eksperyment Davida Cage'a i próbę przeniesienia jakości filmowej akcji na język gier. God of War Collection. Może dziwić ten tytuł w tym zestawieniu, ale miałem ku temu ważny powód. W pewnym momencie trwania 7. generacji konsol nastał moment, kiedy gracze mieli nowe konsole i dalsze części znanych wcześniej gier, ale nie mieli możliwości zapoznania się z pierwszymi odsłonami danych tytułów. Warto przypomnieć, że Sony skasowało kompatybilność wsteczną w PlayStation 3 i był to przemyślany zabieg, którym Sony szykowało się na zmorę 6. generacji. Gracze chcieli poznać wcześniejsze przygody Kratosa, ale bez kupowania PlayStation 2 czy PSP. God of War Collection był zestawem dwóch gier z PlayStation 2, lekko podrasowanych na potrzeby PlayStation 3. Szybko i jasnym się okazało, że era portów gier ze starych konsol właśnie miała się rozpocząć. God of War Collection było pewnego rodzaju probierzem, czy to chwyci, czy nostalgia weźmie górę i gracze kupią jeszcze raz to samo. Kupili. Zachęceni deweloperzy zaczęli masowo wydawać kolejne serie gier z PlayStation 2. Czasami były wydawane byle jak, w kiepskiej jakości z błędami, ale niska cena przygotowania takiego wydawnictwa i niewielka ilość pracy wymagana do jej stworzenia zachęcały. Wszak studia miały w swoich archiwach gry, które były mega hitami na poprzedniej generacji, więc czemu ich nie sprzedać jeszcze raz? No właśnie, generacja odgrzewanych kotletów w pewnym momencie przyjęła wręcz absurdalne rozmiary, ale zaczęło się właśnie od God
of War Collection, który testował, czy zapłacimy drugi raz za to samo. Wipeout HD, Stardust HD, Pain. Co łączy te, zdawałoby się, zupełnie różne gry? Wspólnym mianownikiem jest 3D. Były to pierwsze gry, które miały wspierać najnowszy pomysł Sony, mianowicie granie w 3D z użyciem specjalnych okularów na specjalnych telewizorach. Sony swojego czasu mocno rozpoczęło promowanie telewizorów HD, włączając w to również i granie w 3D. Z mojego punktu widzenia był to bardzo źle dobrany moment. Wielu ludzi, w tym ja, dopiero co przesiedli się na telewizory HD lub HD Ready, co już było niemałym wydatkiem, a tu okazywało się, że i te telewizory to za mało, bo potrzebna jest jeszcze funkcja 3D. No i oczywiście do tego specjalny odtwarzacz płyt Blu-ray 3D. Całe szczęście w PlayStation 3 funkcja pojawiła się po odpowiedniej poprawce. Granie w trójwymiarze mogło być kartą przetargową w wyborze konsoli. Nic dziwnego, że Sony zaczęło agresywną kampanię promocyjną swoich flagowych telewizorów Bravia, a dołączyło do tego i PlayStation, oferując nowy wymiar grania. Niestety ten, kto chociaż raz był w IMAXie i widział tamtejsze 3D, szybko zdawał sobie sprawę, że 3D oferowane przez telewizory to zupełnie inna, no i niestety o wiele gorsza funkcja. Przypominało to płaskie obrazy powycinane z kartonu i ułożone w różnej odległości od siebie. Efekt był marny i 3D szybko okazywało się całkowicie zbędnym bajerem, który nawet nie uprzyjemnia grania, ale wręcz je utrudnia. Powoli Sony zaczęło wycofywać się z tego pomysłu i format dziś w zasadzie umarł śmiercią naturalną. Resident Evil 5 Gold Edition. Kolejna gra, która może zaskakiwać, ale zaraz szybko się wyjaśni. W 2006 roku zadebiutowała konsola Wii. Podejście Nintendo mogło zaskakiwać. Zamiast bić się o wyższe rozdzielczości i moc konsoli, postawili na prostą konsolkę, którą mocą mogła być stawiana z poprzednią generacją, ale z ciekawym sterowaniem. Wiloty, czyli kontrolery ruchowe, były strzałem w dziesiątkę. To dzięki nim Nintendo wygrało 7. generację, deklasując konkurencję o kilkadziesiąt milionów sprzedanych sprzętów. Nic dziwnego, że w którymś momencie i Microsoft, i Sony chciały uszczknąć tortu, które dla siebie zabrało Nintendo. Obydwie firmy również postawiły na kontrolery ruchowe. Microsoft na zaawansowany technicznie Kinect, natomiast Sony na wykorzystanie pomysłów znanych jeszcze z PlayStation 2, mianowicie kamerki i specjalnych różdżek, których ruch był sczytywany przez kamerkę. Był jednak poważny problem. Jak przekonać hardkorowych graczy do tego typu sterowania? Nintendo miał już w tamtym okresie opinię konsoli, którą umieszczało się w domach starców, aby dziadkowie i babcie sobie pomachali wilotami przy telewizorze, aby poprawić krążenie. Poważni gracze raczej omijali tego typu pomysły szerokim łukiem. No chyba, że uda się pokazać, że da się grać komfortowo kontrolerami ruchowymi w gry AAA. I pierwszą grą, która miała przecierać szlaki, był właśnie Resident Evil 5 Gold Edition, na którym pierwszy raz pokazano sposób działania różdżek. Było to dość ciekawe doświadczenie, ale ktokolwiek używał kiedyś PlayStation Move wie doskonale, że ani to nie było precyzyjne, ani wygodne. Co prawda Sony przygotowało się na tę ewentualność, wypuszczając PS Navi, o którym mało kto dziś pamięta, a był to w zasadzie pad, który trzymało się w jednej ręce. Obydwa urządzenia można było jeszcze umieścić w specjalnym plastikowym pistolecie Sharpshooter. Było to ciekawe, ale granie w to w singlu było uciążliwe, a w multiplayerze w zasadzie pozbawione zupełnie sensu, więc po chwilowym zachłyśnięciu się technologią gracze wrócili do padów. Sony próbowało później jeszcze wydawać różne gry, które wspierały kontrolery ruchowe, ale były to zazwyczaj popierdółki, które nikogo nie interesowały. Czy można było to lepiej rozegrać? Wydaje mi się, że pomysł był dobry. Gdyby Resident Evil 5 Gold Edition się przyjął i później Killzone 2, Sharpshooter byłby fajną alternatywą. Owszem, były gry, które doskonale wykorzystywały kontrolery ruchowe Move, np. Heavy Rain, sympatyczny iPad, czy celowniczki jak Dead Space Extraction, czy Resident Evil Chronicles, ale było to za mało. Wielu, w tym ja, odstawili Move na półkę, aby nigdy w zasadzie już do niego nie wrócić. Całe szczęście wraz z kolejną generacją Sony znalazło pomysł, aby te sprzęty odkurzyć. A jakie gry ty uważasz za najważniejsze dla PlayStation 3 i dlaczego? Podziel się swoją opinią w komentarzu.